Fiat 125 P. No to tutaj macie centrum miasta. Jak widać na zdjęciach jest pokazane, jak tu wyglądało niegdyś. By ktoś miał ochotę, to w Aleppo można również spać w Sheratonie, więc nie ma lipy. Na szybie jest naklejone zdjęcie dowódcy syryjskiego i oczywiście Władimira Władimirowicza Putina. To jest naturalne, najlepsze mydło na kompletnym świecie. Robione z oliwy, w 100% z oliwy. To kosztuje 4200 za kilo, co oznacza, że... Co oznacza, kurwa, że ile to kosztuje? 20 zł, 20 z groszem za kilo. W Polsce za jedno mydło tyle zapłacicie. Negocjujemy. Tutaj jest worek 10-kilowy, tu jest 5-kilowy. هذا قل له هذا الزيت مو نظامي مخلوط يعني. So this is هذا سخو حتى ما فيه غار. هذا فيه غار. شغلنا. So this is 100% olive oil, and this is only just 10%. 10%. That's the cheap one, and that's the top one. Właśnie za moje mydło zapłaciłem 200 zł. 200 zł, gdyż warto, to jest mydło, które może stać przez 5-6 lat, dam mamie i w ogóle one jest najlepsze, najzdrowsze i w ogóle najcudowniejsze na świecie. So this kind of Aleppo olive salt is perfect, 100% olive oil with L'Oreal. L'Oreal is a famous tree in Syria. We use the oil of that tree, the L'Oreal. Yeah. We use it. It's very good for the body, for the hair, for everything. And for skin, in anything, yeah? Yeah, it is 100% pure. And this is traditional? Tradition. How many years you doing this? Thousands. Oh, thousands. 1000 years ago. At home for me, I use it. Ja? Yeah. Czyli ogólnie rzecz biorąc to jest najlepsze mydło, jakie jest w ogóle na świecie. Wiem to od mojej koleżanki, no 5 lat temu była moją dziewczyną. Dlatego, ale fajnie, że mamy dobry kontakt. Powiedziała mi, żebym jej zakupił, ale jak się dowiedziałem, że to jest tak zajebiste mydło, to stwierdzałem, że dla niej 2 kilo, jako że mnie poinformowała, a dla siebie, no dla siebie biorę 8 kilo. Właśnie się wycyckałem z hajsu. Łepek stwierdził, że mi poniesie. Tylko mnie nie krytykujcie, że Łepek mi niesie, bo Łepek dostanie za to 3 zł, a musi przejść 500 metrów. Tak naprawdę gdybym nawet chciał to nieść, nie mówię, że nawet nie chcę, bo mam wyjebane, ale gdybym nawet chciał to nieść, to bym poprosił go, żeby sobie zarobił. Wierzcie mi, że on będzie zadowolony, bo 3 zł dla takiego Łepka małego, który tam pomaga w sklepie, to jest jednak pieniążek, który sprawi, że będzie zadowolony. Dobra, dam mu 4 zł. Łepek absolutnie nie chciał przyjąć pieniędzy, absolutnie nie, ale ja powiedziałem, że wcisnąłem mu w rękę i powiedziałem, bierz 4 zł, ja nie zbiednieję, a chłopak ma 4 zł, a to jest chyba najważniejsze w tej sytuacji. Czyli chciał zanieść za darmo, bo chciał być dobry. Good morning. Assalamu alaikum. No i ogólnie rzecz biorąc, gitara. Sami widzicie, po prostu normalnie toczy się życie, a obok gruzy domów, które po prostu ucierpiały podczas walki. A teraz z drugiej strony. Kto by pomyślał, że jest to miasto, które tętni życiem? Myślę, że jestem chyba, wydaje mi się, że jestem pierwszą osobą z polskiego YouTube'a, która pokazuje w ogóle sytuację powojenną w Syrii. Właściwie po to tutaj przyjechałem, żeby pokazać wam prawdę, że jest wojna, rzeczywiście tam jeszcze dalej się tłuką, ale tutaj już jest świat tętniący życiem, rzeczywiście.
odbudowują malutko, bo nie mają na to pieniędzy, no i też nie mają pewności, czy wszystko będzie ok. Ale jak widać, dzieje się pozytywnie, no bo ludzie jakoś żyją, a to jest chyba w tej sytuacji najważniejsze. A przez świat na fazie jest po to, żeby pokazać prawdę. Dobra, mamy środek budynku. Ten otóż środek. Zaraz pokażę, czy są schody. Jeśli będą schody, to wejdziemy na górę. Są schody, ale jest ciemno. A ja mam, czy nie mam? Mam telefon. Powiem wam szczerze, boję się. To nie, że mi się coś stanie, tylko tak jakoś człowiek nie lubi ciemności. Zobaczcie sami. No nic, wejdziemy na jakieś piętro i będziemy próbować coś pokazać, co nie? Ile śrubek! Nie, to nie są... Zobaczcie, co to jest. To są guziki. Czyli tutaj prawdopodobnie mogła być fabryka. Albo jakieś coś w tym stylu związanego z... Nie wiem, szwalnia, czy powiedzmy ogólnie rzecz biorąc zakład krawiecki. Olbrzymia ilość takich małych rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby zapiąć swoje spodnie. Pokażcie dalej. Nie wiem. Kurwa, żeby tu nikogo nie było. Wiecie, ja to jestem na totalnym przypale. Tego się nie robi. Kłóciłem się z nimi i to ostro. Żeby mnie puścili. Dali mi 20 minut, żebym przeszedł, dlatego biegnę po tych schodach. Dobra. Jest balkon. Zobaczcie. Wszystko jest tu. Sami widzicie, jakie stanie. Ja tu nie podchodzę za bardzo, bo się może coś wydarzyć, ale sami widzicie, jak wygląda z tej strony miasto. Całe tutaj zabudowanie jest zniszczone, tutaj już odbudowane. No jedyną szansę jeszcze mamy wejść na tą stronę. Idziemy na dach, pierdolimy. No, jestem na dachu. Eksploracja terenów Aleppo. Nawet nie wiem, co jest za tą kamerą, gdyż muszę tu podnieść kamerę i kręcić. Mam nadzieję, że te odcinki się wam podobają, że zrobiłem coś, co i wam się spodobało, bo jeśli o mnie chodzi, ja jestem, szczerze mówiąc, kompletnie szczęśliwy. Robię to, do czego jestem stworzony, czyli do jeżdżenia do miejsc, które są wyjątkowo pojebane. Ze względu na przykład sytuację polityczno-militarną. Opowiem wam szczerze, chodzenie po budynku, gdzie wiem, że ktoś mógł w sumie nie tak dawno, kilka lat temu ginąć od bomb. Zresztą zobaczcie na przykład obrazki. Ała, no i wyjebałem się. Oto już są kamienice zrównane z ziemią. Widzicie sami. Tam widzicie całe bloki, które po prostu mają powybijane wszystkie szyby i wszystko wokół, ale budynek jako konstrukcja budynku jest w miarę ok. Oni by się mogli odbudować całkowicie już nawet teraz. Ale po co zaczynać odbudowę w momencie, kiedy nie mają stuprocentowej pewności, że aby na pewno skończyła się wojna. No nie skończyła się, bo właśnie dzisiaj bombardują się z Turcją. A dokładnie to Turcja ich, a oni ich. Tylko że to jest inaczej. Syria bombarduje Syrię. Czyli swoją ziemię, którą teraz okupuje
Turcja. Poszedłem sobie bez typeczka na spacer, bo pytam się gościa, mogę iść na spacer? To powiedziałem, no wiecie, godzinę temu, bo tam posiedziałem w hotelu. Niestety, no pobyt tutaj jest straszliwie drogi, no bo jednak musisz mieć swojego gościa, swój samochód, bo niestety inaczej cię nie przepuszczą policjanci, więc takie są zasady. Ale chodzi o fakt, że pytam, ja mogę sobie iść tam na miasto? On mówi, no jasne, przecież tu jest bezpiecznie. Tak, jestem w Aleppo, jest tutaj bezpiecznie i powiem wam taką rzecz, co mnie niezwykle zaskakuje. Aż sobie do tego siądę chyba. Wyobraźcie sobie, że po dziś dzień informacje, które otrzymujemy w telewizji, są zajebiście kłamliwe, naprawdę. One są wręcz nie do pomyślenia, bezsensowne. I tego świadectwem jest fakt, że jestem tutaj sam. Chodzę sobie teraz po mieście i w ogóle się nie stresuję. Po czym się stresować? Jedyna rzecz, której się obawiam, to to, że podejdzie wojskowy i po prostu zapyta, a czy nie jestem dziennikarzem, dlaczego kręcę i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jestem turystą, więc mam mówić tylko, że robię sobie fotę albo coś w tym stylu, albo coś w tym stylu. No i panowie właśnie przychodzili i się śmiali, że se gadam do kamery. Mówię wam, swoboda, pełna swoboda. Idę szukać czegoś do żarcia. Wiadomo, ludzie się muszą ubrać, więc jest mnóstwo sklepów, które są otwarte, które handlują wszelkiego rodzaju pierdołami. Kupiłbym sobie jakąś bluzę lub coś, ale powiem wam szczerze, że dopiero podobno mogę kupić w Damaszku takie typowo turystyczne rzeczy. No i powiem wam szczerze, nie omieszkam sobie kupić na przykład koszulkę z wizerunkiem prezydenta. To akurat bardzo chętnie bym kupił, nie będę w tym chodził, ale będzie to pewnego rodzaju dla mnie pamiątka historyczna. Coś, co Arabowie uwielbiają, czyli suszone owoce, wszelkiego rodzaju śliwki i inne rzeczy. No ja, jak mnie poczęstuję, to zjem, bo zjem, ale wcale mi to nie smakuje. O, nawet można żelazko Stefana kupić z Philipsa. Wszystko jest, pewnie sankcje tutaj niewiele robią ze względu na to, że po prostu to się najwyżej do Libanu przywozi i może przez Liban to przepuszczają. No, mojej mamie by się spodobało. Jest frania. Szkód. No i że tak powiem, dochodzą do mojej kebabowni. Tutaj panowie grają na piłkarzykach, a ja idę po dobre żarełko. To teraz aktualnie wam pokażę, czym się różni shawarma od kebaba. W Polsce kupujemy kebaba i to jest albo z kurczakiem, albo z wołowiną. Nie ma baraniny w Polsce, chyba że nie wiem, jakiś dojebany, dobry kebab w Warszawie, ale wątpię. A tutaj shawarma to jest z kurczakiem. Nigdy nie widziałem na tym szpikulcu takim dupnym, że było inaczej. A kebab wygląda oczywiście tak samo jak shawarma, ale w środku jest mielone mięso robione na grillu z baraniną. Jak kiedykolwiek będziecie chociażby w Turcji, obowiązkowo musicie iść na kebaba. Właśnie z takim mielonym mięskiem z baraniny, które jest niesamowite. U nas baranina bardzo często śmierdzi, bo to trzeba umieć robić. Ale co jak co, Arabowie się na tym znają. Niebo w gębie. No cóż, doszło do pewnych restrykcji, a mianowicie nie mogę chodzić z monopodem. Do pana tutaj dzwonił gościu, który wcześniej mnie przyłapał na tym, wziął od niego numer i zadzwonił, powiedział, że absolutnie po Damaszku nie mogę chodzić aktualnie już z monopodem ze względu na to, że jest wzmożona czujność ze względu na atak po prostu tureckiego wojska no i po prostu muszę absolutnie wyglądać jak nie dziennikarz. Dlatego chodząc sobie tak z kamerą i kręcąc, nie podpadam absolutnie ani wojsku, ani policji. Niestety robię to dla nas, żebyśmy mogli nakręcić i żeby nie było przypału. Idę kupić coś, czego nigdy nie robię w podróży, czyli idę kupić pamiątki. Flagi, koszulkę z Asadem. Nie będę w niej chodził, ale będę miał pamiątkę, bo to jest postać historyczna. O, to już na samym początku widać, że to jest od zarąbania ludzi. No i co na bazarze można kupić? Standardowo
Większość rzeczy dla kobiet oczywiście. Pardon. Większość oczywiście dla kobiet, bo to one specjalizują się w chodzeniu na zakupy. Facet tylko wchodzi i wychodzi. Kupuję arafatkę, bo to się zawsze z Syrii przyda. Mam już kilka afgańskich, ale... One. Kurwa, ale bym coś kupił takiego, ale ja jestem gruby. Jestem gruby i mi piszecie w komentarzach, abym zjadł. O, jaka mamuśka. To jest największa moja bolączka. Jako mężczyzna ogólnie, wiadomo, interesuję się kobietami. Gdzieś tam poznaję w podróży niewiasty z różnych państw. Nigdy nie poznałem Arabki, nigdy nie miałem randki z Arabką, więc no, troszeczkę mi jest z tego powodu przykro. Bo by było fajnie, nie? Mijam mnóstwo ludzi, więc ogólnie to wam nagram, jak wyglądają. To są ogólnie bardzo przyjemni ludzie, bardzo pokojowo nastawieni, naprawdę absolutnie nie czuję się przy nich w jakikolwiek, chociaż w 1% nie czuję zagrożenia, absolutnie. Same bzdety, kuźwa, same bzdety. Faceci, co wy tutaj robicie? Czy to nie jest miejsce dla was? Arabowie słyną z różnego rodzaju perfumy. Salam alaikum. Z perfum. I to właśnie oni od wielu setek lat takie perfumy tworzą i one są naprawdę niesamowite. Szczerze mówiąc kupiłbym, ale ja nie mam gustu. O, i tu są pamiątki i widziałem tutaj kubek z prezydentem Putinem i z prezydentem Assadem. No nie wiem, czy sobie nie kupię. No to pierwsze, co kupiłem, to bryloczki z syryjską flagą w kształcie oczywiście tego otóż państwa. Wiem, że to jest pierdoła, ale ja taką chcę pierdołę. Ja wybrałem takie magnesy. Pyk, pyk, oczywiście z prezydentem. No trochę pamiątek można kupić, tylko najgorsze jest to, że nigdzie nie znalazłem syryjskiej flagi. Jest to kraj, w którym chyba najwięcej widzę syryjskich flag. Nie no, kurwa, takiej koszulki sobie nie kupię. Jezus, jaki materiał, tragedia. W ogóle ziomeczek, zapytałem się, kupiłem koszulkę w ogóle, nie, syryjską. I ziomeczek zapytał się mnie, gdzie ja się zapytałem go, czy mogę wymienić u niego dolary, nie? Bo tutaj ani w banku nie chcą, ani w hotelu. Nie wiem, o co chodzi. On do mnie, że może, ale to jest sekret. I w ogóle był w Polsce tam 25 lat temu, mówił. Tam, że w Warszawie, w Poznaniu, w Krakowie. Więc fajnie, naprawdę. Tylko, że kurwa, no nie wiem czemu sekret, że mi wymienia dolary. Może nie można. Dosyć mocno się zastanawiam, czy przypadkiem nie wejść tam i nie kupić polskiej plakietki kuźwa w Syrii. It's possible buy? Pokażę wam, jak się robi magnesy. Pan po prostu kupuje taki oddrewniany coś. Zobaczycie. Nakleja naklejkę i wrzuca magnesik. I tak sprzedaje. A teraz specjalnie narażę się na hejt ze strony ludzi, którzy są za prawami człowieka, za którymi ja też jestem. Ale kupiłem sobie kubek. I na tym kubku jest prezydent Assad i Władimir Putin. I nie omieszkam się z niego w moim busie pić. Normalnie będę sobie z niego pił. Chłe. Wiem, no to jest żałosne, ale chciałem mieć pamiątkę. Niestety nie dałem rady za gościa zapytać, jak to się nazywa, ale jest to tradycyjne danie syryjskie. I tam jest jogurt, taki groch, hummus, jak widać orzeszki, jakieś inne rzeczy. Do tego podaje się ogórki kiszone, które są pyszne. Niesamowite danie. Po prostu rewelka. Jeżeli macie knajpę w swoim mieście syryjską, to naprawdę, jeżeli zobaczycie coś podobnego na zdjęciu, że jest, to poproście o to. Naprawdę wam zasmakuje i to jest totalnie nie w polskim stylu, co oznacza, że przynajmniej spróbujecie czegoś nowego. Przed wami niespodzianka tutejszego po prostu syryjskiej motoryzacji, a mianowicie polski Fiat. Piękny, cudowny. Piękny, cudowny, duży Fiat, który po prostu robi wrażenie piorunujące. I kuteł Fiat 125P. Jeśli chciałbyś pojechać sobie na taką wyprawę
do Syrii, to powiem wam tak. Ogólnie rzecz biorąc, co ci zaoferują? Zaoferują ci Damaszek, Malula, czyli tą miejscowość chrześcijańską, po czym zaproponują ci Aleppo i Homs. No Homs nie warto absolutnie ze względu na to, że tam po prostu jest zamek i tylko tyle i gówno cię to tam będzie interesować, ale te 3 miejsca, które wymieniłem, są jak najbardziej zajebiste i to na to wystarczy ci zaledwie 4 dni, 4 noce w sensie. I w sumie jakbyś był z kimś, to naprawdę finansowo jesteś w stanie to ogarnąć. Nie jesteś w stanie przyjechać do Syrii sam, pamiętaj. Nie ma takiej opcji, nawet nie istnieje. Więc to jest jedyny sposób, jeśli chciałbyś pojechać. Jeżeli chodzi o Damaszek, jest 100% bezpiecznie, jest fajnie, sympatycznie i tak sobie można chodzić samemu jak ja. Jeżeli chodzi o Aleppo, sytuacja też jest bezpieczna, ale nigdy nie wiadomo, co odwali Turcja, aczkolwiek na 99% raczej będzie dobrze. Malula to już w ogóle zajebiście i po prostu warto w te miejsca pojechać. Wiem, że jeszcze nie jeden pewnie marzy o Palmirze. Powiem wam tak, jest tam sytuacja dosyć mocno napięta, trzeba mieć specjalne wizy i tak dalej, pozwolenia. No już tutaj się rodzą komplikacje. Jeśli chciałbyś, nie wiem, pojechać na miesiąc, nie wiadomo co przeżyć, no niestety na ten moment jeszcze sytuacja jest taka, że po prostu rząd, jako wiecie, to jest protekcja. Żeby się wam nic nie stało, to po prostu w jakiś sposób jest to ograniczone i robią to dla naszego dobra, ale no cóż, tam gdzie jest rząd, tam jest spokój. Nie popieram rządu, nie popieram dowódcy, że tak powiem, bo wszyscy tu patrzą, na co nagrywam, ale chodzi, kurwa, kolejne, ja nie wiem, ale powiem wam tak, czasem się wybiera mniejsze zło, a mianowicie, jeśli masz do wyboru wojnę i że ludzie giną, albo masz do wyboru to, że po prostu no dalej nie ma demokracji, ale jest jak jest i w sumie jest dobrze, jak widzicie na ulicach, no to wybierasz mniejsze zło. I tego życzę Syrii, żeby dowódca odbił całe terytorium Syrii, żeby wypędził wojska obcych państw z terenów tej otóż pięknej Syrii i żeby zaczęli normalnie żyć, żeby sankcje zostały zniesione, żeby mogli się odbudować, bo na to tutaj wszyscy czekają. Pozdrawiam was serdecznie i raz jeszcze przez świat na fazie z Syrii. Wracam do domu. Jutro o tej godzinie będę już w pociągu do Polski z Pragi. Yo! No to co? No to wyjeżdżam z Damaszku, wyjeżdżam z Syrii. Dzisiaj okazało się, że w Zielonej Górze jest pierwszy przypadek, sami wiecie jakiego wirusa. No cóż, mam nadzieję, że jak już te materiały będą lecieć, to już będzie po sprawie i się okaże, że mam nadzieję, że po prostu to było rozdmuchane. No i co, no, chowam kamerę, bo widzę już policję. Opuściłem właśnie Syrię i jesteśmy w Libanie. Bardzo dużo komplikacji na granicy ze względu na to, że kurde, no kompleksowe badanie, czy się nie ma temperatury i tak dalej, wywiad. Tutaj z chłopakiem z kraju kwitnącej wiśni, który w sumie leci do Polski, więc jest mi trochę go żal, bo będą wszyscy myśleli, że jest z Chin, więc będą go wytykać palcami i odsuwać patykami, więc z nim było ciężko się tam dogadać, a u mnie się okazało, co bardzo przyjemne, lekarz no, uczył się w Leningradzie na lekarza, Libańczyk, no i delikatnie mówiąc po prostu rozmawialiśmy po rosyjsku, no. Ja mówię chyba, no nie wiem, czy może trochę lepiej, dalej słabo, ale trochę lepiej niż po angielsku, więc mi jest lepiej się po rusku dogadać, co nie? Wyobraźcie sobie tak, w Libanie Pornhub nie działa, a w Syrii Pornhub działa, więc lubimy bardziej Syrię. Jestem na lotnisku, jest godzina 1 w nocy za chwilę. O 3:50 mam samolot do Stambułu. Ostatnia noc w takich warunkach. Kurwa, jutro moje łóżko. Wiecie co to jest? Moje łóżko, moja pościel z moją kołdrą, z moimi poduszkami. Na moim niewygodnym, ale moim łóżku. Kuźwa. Powiem wam szczerze, gdybyście kiedykolwiek w życiu zaczęli za bardzo narzekać na wszystko, co was otacza,
jeśli będziesz miał możliwości zawodowe, nie wiem, coś w tym stylu, pojechać chociaż na miesiąc na wyprawę taką w warunkach średnich, to docenisz swoje życie. No. Ja jutro będę o tej godzinie przewracał się na drugi bok w swoim żorskim łóżku. Fajnie. Właśnie dotarłem do Czech, do Pragi i jadę na dworzec autobusowy, żeby się dostać na polską granicę do Bochumina. Tam bardzo dużo pociągów jeździ. Ja mam bilet, ale jakbym trafił na taki szybszy, to się wybiorę. Teraz jest panika na temat koronawirusa, więc można ze sobą przywieźć coś więcej niż można. Czyli jak można jeden wagon fajek, tak wziąłem 3. Bo mówię, kurwa, i tak będę się orientować, czy mam gorączkę, a nie to, czy mam fajki. Ale jestem bardzo zaskoczony, bo nikt w Czechach, tutaj na lotnisku, w ogóle żadnych zabezpieczeń, żadnego niczego. Co oczywiście może oznaczać to, że po prostu nie panikują. No więc no jest jak jest. No, a ja mam 3 wagony. To jest nielegalne. Nie wiem, czy to Paweł wrzuci. Ja już jestem zadowolony. Jestem w Ostrawie, a ile? 7 albo 8 minut od tego przystanku jest Bochomin, czy Bogomin, czy jak to się nazywa. I tam czeka na mnie już mój kolega, mój kumpel Dawid. Przyjeżdża Dawid po Dawida. Jest to przyjaciel kanału, wielokrotnie pomaga mi w różnych sprawach. Między innymi na przykład jak w jakimś jestem kraju, w którym nie mogę kupić na szybko biletu, to on mi to ogarnia. Czekajcie, bo tutaj coś z tyłu. A, coś się zjebało, ale to jest koniec serii. Nie patrzymy na nic. Po prostu cieszymy się. Kurwa. Nie no, zamknę kibel, zero kultury. Naprawdę po prostu jestem zadowolony. Wracam do Polski. Wracam do domu. 45 km mam. Haha, stąd. Kurwa. Żory. Nie, naprawdę jestem bardzo szczęśliwy. Bardzo wam życzę, żebyście mieli kiedykolwiek w życiu taką sytuację, że wyjedziecie, ale nie wiecie, do Anglii i tam jesteście wśród swoich i tak dalej, w takie miejsce, gdzie po prostu cały czas dopada was samotność i całe wszystko po prostu po kolei i nagle się udaje, nagle zwyciężasz. Zwycięstwem jest właśnie fakt, że dojeżdżasz do domu i jesz uszka i w ogóle i przytulasz mamę i brata i zajebiście. I jeszcze dzisiaj jadę kupić auto, oczywiście, to nie jakaś byle jaka maszyna, to jest Fiat Seicento 1.1 silnik, 49 koni mechanicznych za 1000. Dlaczego? Bo mam wiele rzeczy do załatwienia i zanim kupię busa, to muszę mieć mobila, w którym będę jeździł po urzędach i po różnych innych dziwnych sprawach. Po prostu muszę mieć coś mobilnego, a czy nie będę inwestował w jakieś nie wiadomo jakie auto, więc Seicento da radę. Tak naprawdę to będzie magnes na dupeczki z Tindera. Jeszcze dzisiaj zrobię sobie zdjęcie, sami sobie przypomnijcie. Jeszcze dzisiaj zrobię zdjęcie, takie gangsta zdjęcie przy bordowym Seicento. Rodzinę kupuję. Więc ogólnie rzecz biorąc będzie gangsta foto i niewiasty z Tindera i nie tylko z Instagrama również. Będą piszczały na sam widok. Nie wiem, czy widzicie, bo jeszcze nie widzicie, ale już za kilka sekund czeka nas chyba najlepszy widok ever. Przynajmniej nie wiem jak was. A mianowicie napis Żory. No. Jeszcze chwila, jeszcze. Haha. No jestem w Żorach. Zbliżamy się do naszego starego miasta. Widać kościół. O, młyn tutaj ładnie. Bibliotekę wam robią ładnie po lewej, nie ma lipy. Radio Żory tam będzie. O, tu się chodziło na wina. No, to były dobre czasy. A ten pomnik, który widzicie o tutaj, tak jak go otwierali, to Viola i Adrian.
jest harcerstwo. To ten pomnik akurat tak się wydarzyło, że ja byłem na otwarciu. W sensie ja stałem jako harcerz. Więc taka pamiątka. Wracam do chałupy. Żożawie mi machają. Widzą. Wiedzą, wiecie o co chodzi. W żorach, no kurwa, jak mają mnie nie znać, jak tutaj mało kto co robi w internetach, więc... Dzięki. Więc jak widzicie, wiedzą o co chodzi. Kurwa, muszę się przyzwyczaić do tego, że już nie jestem anonimowy jak w Afryce. Że nie mogę niektórych rzeczy robić. Wróciłem z domu. Kurwa, wyremontowali klatkę. Nieźle. Jo. Przekraczam próg. Wróciłem żywy. No, powrót do Polski skończy się w następujący sposób, a mianowicie, jako że mnie nie było w Wigilię, kurwa zaparowało mi, to zjem sobie barszczyk z uszkami.